Lekcja 1. Terapia artystyczna. To brzmi cudownie. Czy brałeś ostatnio jakieś lekcje malarstwa? Tak, mam. Uważam, że malarstwo jest niezwykle terapeutyczne. Mogę sobie wyobrazić. To świetny sposób na wyrażanie emocji i łagodzenie stresu. Absolutnie. Każde pociągnięcie pędzlem przypomina uwolnienie napięcia. Zawsze chciałem spróbować malować. Wydaje się to takie relaksujące. Zdecydowanie powinieneś spróbować. Tworzenie czegoś od zera jest wyzwalające. Chciałbym kiedyś dołączyć do ciebie na zajęcia. To byłoby fantastyczne. Możemy inspirować się nawzajem do odkrywania naszej kreatywności. Jestem podekscytowany pomysłem wspólnego zanurzenia się w sztukę. Lekcja 2. Zarządzanie rozpraszaniem. Przerwy i rozpraszanie uwagi podczas pracy mogą być dość trudne. Całkowicie się zgadzam. Staram się ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, aby pozostać skupiony. To mądra strategia. Media społecznościowe mogą łatwo odciągnąć cię od zadań. Dokładnie. Uważam, że ustawienie określonych bloków czasowych do sprawdzania powiadomień pomaga. Powinienem tyle spróbować. Posiadanie planu może naprawdę zwiększyć produktywność. Zdecydowanie. Pozwala skoncentrować się na tym, co naprawdę ma znaczenie. Podzielmy się wskazówkami, jak skutecznie zminimalizować rozpraszanie uwagi. Świetny pomysł. Razem możemy stworzyć bardziej produktywne środowisko. Z niecierpliwością czekam na wdrożenie tych strategii. Lekcja 3. Planowanie następnej podróży. Na naszą następną podróż jakieś wskazówki, jak się przygotować. Zdecydowanie. Pierwszą rzeczą jest podjęcie decyzji o lokalizacji. To ma sens. Wybór miejsca docelowego wyznacza grunt pod wszystko inne. Tak, a kiedy już to zrozumiemy, możemy zaplanować działania. Uwielbiam to, jak każde miejsce ma do zaoferowania swoje unikalne przygody. Absolutnie. Ekscytujące jest odkrywanie nowych kultur i doświadczeń. Rozważmy również najlepszy czas na wizytę w oparciu o pogodę i wydarzenia. Dobre myślenie. To może naprawdę poprawić nasze ogólne wrażenia. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie planować tę podróż. Lekcja 4. Opowiadanie się za zmianami. Musimy naciskać władzę do podjęcia niezbędnych działań w odniesieniu do ostatnich problemów. Tak, miejmy nadzieję na pozytywne zmiany. Jest to kluczowe dla społeczności. Absolutnie. Rzecznictwo może prowadzić do znacznej poprawy w naszym życiu. Wierzę, że kiedy ludzie się spotykają, mogą wywrzeć potężny wpływ. Tak, inspirujące jest obserwowanie społeczności jednoczących się dla wspólnej sprawy. Bądźmy na bieżąco z nadchodzącymi inicjatywami, które możemy wesprzeć. Świetny pomysł. Uczestnictwo w lokalnych działaniach może wzmocnić nasz głos. Razem możemy pomóc w wprowadzaniu zmian, które chcemy zobaczyć. Nie mogę się doczekać bycia częścią tego pozytywnego ruchu. Lekcja 5. Stawianie czoła wyzwaniom. Przed wejściem do niektórych miejsc ważne jest, aby zrozumieć zasady.
Ciekawe. Czy spotkałeś się z tym jakimś wyzwaniem podczas podróży? Tak, w niektórych obszarach nie byłem świadomy konkretnych zwyczajów, które były ważne. To może być trudne. Znajomość lokalnej etykiety jest niezbędna dla płynnych interakcji. Absolutnie. Nauczyłem się na własnej skórze, że niektóre zachowania można postrzegać jako brak szacunku. Mogę sobie wyobrazić. Zawsze lepiej jest wcześniej zbadać. Tak, pomaga nam uniknąć nieporozumień i cieszyć się naszymi doświadczeniami. Przygotujmy się dobrze do naszej kolejnej przygody. Jestem za tym. Przygotowanie jest kluczem do udanego podróżowania. Lekcja 6. Doświadczenie kulinarne. Cześć. Czy jadłeś już wcześniej w tej hotelowej restauracji? Nie, to mój pierwszy raz. Czy mają dobre recenzje? Tak, słyszałem wspaniałe rzeczy o ich menu i obsłudze. To zachęcające. Cieszę się, że mogę spróbować czegoś nowego. Myślę, że pokochasz ich specjały. Smaki mają być niesamowite. Brzmi idealnie. Zawsze jestem gotowy na kulinarną przygodę. Sprawdźmy menu i zobaczmy, co przyciąga naszą uwagę. Tak, nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie pyszne opcje oferują. Cieszę się, że mogę wspólnie zjeść wspaniały posiłek. Lekcja 7. Podejmowanie kroków. Rób to krok po kroku, dotrzesz tam. Obawiam się jednak, że nie będę w stanie nadążyć za wszystkim. To całkowicie naturalne, że czujesz się przytłoczonym, ale rozbicie go pomaga. To ma sens. Skupianie się na jednym zadaniu na raz może zmniejszyć presję. Dokładnie. Postęp jest dokonywany krok po kroku i to jest całkowicie w porządku. Tak, muszę sobie tylko przypomnieć, żebym był cierpliwy w tym procesie. Świetnie sobie radzisz. Pamiętaj, że to podróż, a nie wyścig. Dziękuję. Doceniam Twoją zachętę. To naprawdę pomaga. Wspierajmy się nawzajem w tej podróży. Lekcja 8. Pomysły na upcykling. Jest tak wiele rzeczy do modernizacji i zmiany przeznaczenia. To świetnie. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, jakie kreatywne pomysły możemy wspólnie wymyślić. Tak, to niesamowite, jak stare przedmioty mogą zyskać nowe życie przy odrobinie wyobraźni. Uwielbiam koncepcję przekształcania czegoś niechcianego w coś pięknego. Absolutnie. To nie tylko ekologiczny, ale także zabawny projekt. Zróbmy burzę mózgów nad projektami, którymi możemy się zająć w ten weekend. To brzmi ekscytująco. Jestem pewien, że wymyślimy kilka wyjątkowych pomysłów. Tak, nie mogę się doczekać, aby stać się kreatywny i sprytny. Razem możemy stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Lekcja 9. Rezerwacja z wyprzedzeniem. Zaleca się rezerwację z co najmniej 24-godzinnym wyprzedzeniem, aby zabezpieczyć swoje miejsce. To dobra wskazówka. Zawsze doceniam wiedzę, kiedy planować z wyprzedzeniem. Tak, pomaga uniknąć stresu w ostatniej chwili i zapewnia, że nie przegapimy tego. Zgadzam się. Planowanie z wyprzedzeniem może naprawdę poprawić nasze wrażenia z podróży. Ponadto często daje nam lepsze opcje i ceny.
Dokładnie. Lubię wiedzieć, że wszystko jest uporządkowane przed wyjazdem. Zróbmy listę kontrolną, aby upewnić się, że nie zapomnimy o żadnych rezerwacjach. Świetny pomysł. Pomoże nam pozostać zorganizowanymi i przygotowanymi. Nie mogę się doczekać naszej nadchodzącej podróży. Lekcja 10. Makijaż i styl. Zauważyłem, że nosisz dziś makijaż zamiast zwykłych spodni dresowych. Wyglądasz świetnie. Dzięki. Postanowiłem włożyć trochę wysiłku w mój dzisiejszy wygląd, nawet jeśli jest to tylko dla spraw. To naprawdę pokazuje. Zawsze masz sposób, aby najprostsze stroje wyglądały stylowo. Doceniam to. Wierzę, że mały makijaż może zwiększyć moją pewność siebie. Absolutnie. To niesamowite, jak dużą różnicę może to zrobić w tym, jak się czujemy. Tak, śledziłem karierę Didriksen i jej kontrowersyjne poglądy na standardy piękna. To ciekawe. Ważne jest, aby omówić, jak wpływają na nas oczekiwania społeczne. Zdecydowanie. Chodzi o znalezienie równowagi między wyrażaniem siebie a komfortem. Podziwiam Twoją perspektywę. Chodzi o to, co sprawia, że czujesz się dobrze. Lekcja 11. Podniecenie grami. Naprawdę chcę wypróbować nową grę wyścigową i przygodową. To brzmi ekscytująco. Słyszałem wspaniałe rzeczy o obu tych grach. Tak, grafika wygląda oszałamiająco i uwielbiam wciągającą rozgrywkę. Zgadzam się. Gry wyścigowe są zawsze ekscytujące, zwłaszcza gdy możesz rywalizować z przyjaciółmi. A gry przygodowe często mają tak bogate historie i piękne otoczenie. Dokładnie. To jak wejście w zupełnie nowy świat. Zaplanujmy wkrótce wieczór gier, aby wypróbować je razem. To fantastyczny pomysł. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć, kto wygra wyścigi. To będzie świetna zabawa. Upewnijmy się, że weźmiemy też przekąski. Lekcja 12. Zarządzanie przerwami. Przerwy i rozpraszanie uwagi podczas pracy mogą naprawdę obniżyć wydajność. Całkowicie rozumiem. Staram się ograniczyć korzystanie z mediów społecznościowych, aby pozostać skupiony. To mądra strategia. Media społecznościowe mogą być takim pochłaniaczem czasu. Tak, ważne jest, aby stworzyć środowisko, które minimalizuje rozpraszanie uwagi. Uważam, że ustawienie określonych godzin sprawdzania powiadomień bardzo pomaga. Absolutnie. Celowe spędzanie czasu robi wielką różnicę. Podzielmy się kolejnymi wskazówkami, jak pozostać skupionym w świecie pełnym rozpraszania uwagi. Świetny pomysł. Razem możemy znaleźć skuteczne strategie zwiększające naszą produktywność. Cieszę się, że możemy wspólnie poprawić nasze nawyki zawodowe. Lekcja 13. Planowanie podróży. Na naszą następną podróż jakieś wskazówki, jak się przygotować. Zdecydowanie. Pierwszym krokiem jest podjęcie decyzji o lokalizacji, którą chcemy odwiedzić. To brzmi jak świetny punkt wyjścia. Wybór miejsca docelowego nadaje ton wszystkim innym. Tak, kiedy już to zrozumiemy, możemy zacząć planować zajęcia i zakwaterowanie. Uwielbiam to, jak każde miejsce oferuje swoje niepowtarzalne doświadczenia i przygody. Absolutnie.
Ekscytujące jest odkrywanie nowych kultur i poznawanie nowych ludzi. Rozważmy również najlepszy czas na wizytę w oparciu o pogodę i lokalne wydarzenia. Dobre myślenie. To może naprawdę poprawić nasze ogólne wrażenia. Nie mogę się doczekać, aby wspólnie planować tę podróż. Lekcja 14. Opowiadanie się za zmianami. Musimy naciskać władzę do podjęcia niezbędnych działań w odniesieniu do ostatnich problemów. Tak, miejmy nadzieję na pozytywne zmiany. Jest to kluczowe dla społeczności. Absolutnie. Rzecznictwo może prowadzić do znacznej poprawy w naszym życiu. Wierzę, że kiedy ludzie się spotykają, mogą wywrzeć potężny wpływ. Tak, inspirujące jest obserwowanie społeczności jednoczących się dla wspólnej sprawy. Bądźmy na bieżąco z nadchodzącymi inicjatywami, które możemy wesprzeć. To świetny pomysł. Uczestnictwo w lokalnych działaniach może wzmocnić nasz głos. Razem możemy pomóc w wprowadzaniu zmian, które chcemy zobaczyć. Nie mogę się doczekać bycia częścią tego pozytywnego ruchu. Lekcja 15. Przygotowanie do wizyt. Przed wejściem do niektórych miejsc ważne jest, aby zrozumieć zasady. Ciekawe, czy spotkałeś się z tym jakimś wyzwaniem podczas podróży? Tak, w niektórych obszarach nie byłem świadomy konkretnych zwyczajów, które były ważne. To może być trudne. Znajomość lokalnej etykiety jest niezbędna dla płynnych interakcji. Absolutnie. Nauczyłem się na własnej skórze, że niektóre zachowania można postrzegać jako brak szacunku. Mogę sobie wyobrazić. Zawsze lepiej jest wcześniej zbadać. Tak, pomaga nam uniknąć nieporozumień i cieszyć się naszymi doświadczeniami. Przygotujmy się dobrze do naszej kolejnej przygody. Jestem za tym. Przygotowanie jest kluczem do udanego podróżowania. Lekcja 16. Wspieranie sportowców. Reakcja na postrzeganą potrzebę pomocy sportowcom w treningu i rywalizacji w sporcie międzynarodowym była na przestrzeni lat dość znacząca. Tak, niezbędne jest zapewnienie sportowcom zasobów, których potrzebują, aby odnieść sukces na arenie światowej, w tym zaplecze treningowe i coaching. Absolutnie. Wsparcie to nie tylko poprawia ich wydajność, ale także przyczynia się do ich ogólnego samopoczucia i rozwoju jako jednostek. Wierzę, że inwestowanie w programy sportowe może sprzyjać poczuciu wspólnoty i dumy, zwłaszcza gdy lokalni sportowcy rywalizują na arenie międzynarodowej. Dokładnie. Kiedy społeczności zbierają się za swoimi sportowcami, tworzy inspirującą atmosferę, która motywuje wszystkich zaangażowanych. Tak, i zachęca młodych ludzi do uprawiania sportu, wiedząc, że mają wsparcie swojej społeczności i dostępne im zasoby. Myślę, że ważne jest, aby docenić poświęcenie tych sportowców w swoje treningi, często poświęcając inne aspekty swojego życia. Zdecydowanie. Ich zaangażowanie i wytrwałość zasługują na uznanie i podziw, ponieważ reprezentują ducha sportu. Jestem podekscytowany, widząc, jak ciągłe wsparcie i inwestycje w sport mogą prowadzić do jeszcze większych osiągnięć w przyszłości. Lekcja 17. Składniki na zakupy. Kiedy będziemy na targu, upewnię się, że wezmę ogórki do sałatki i niektóre z tych przypraw, takich jak czosnek, pietruszka, imbir i zielona cebula. To brzmi jak pyszna kombinacja. Świeże składniki mogą naprawdę podnieść danie i dodać tak dużo smaku.
Dokładnie. Wierzę, że używanie świeżych warzyw i ziół może sprawić, że prosta sałatka będzie wyśmienita i satysfakcjonująca. Tak, a te przyprawy wprowadzą do kuchni wspaniały aromat, jednocześnie poprawiając ogólny smak posiłku. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Gotowanie ze świeżych składników to nie tylko smaczne, ale także zdrowszy wybór do naszych posiłków. Absolutnie. Uwielbiam, jak żywa i kolorowa może być sałatka z tymi wszystkimi świeżymi warzywami i ziołami zmieszanymi razem. Myślę, że powinniśmy również rozważyć dodanie białka do sałatki, aby była bardziej sycąca. Być może grillowany kurczak lub ciecierzyca sprawdziłyby się dobrze. To świetny pomysł. Dodanie białka z pewnością zwiększy wartość odżywczą i sprawi, że będzie to kompletny posiłek. Cieszę się, że mogę wspólnie przygotować tę sałatkę. Wygląda na to, że będzie to wspaniałe danie do podzielenia się. Lekcja 18. Cele fitness. Wspaniale jest znaleźć rutynę, która ułatwia osiągnięcie celu fitness. Spójność jest zdecydowanie kluczowa. Absolutnie. Czy masz jakieś sugestie, jak mogę włączyć większą różnorodność do moich treningów? Tak, polecam wypróbowanie różnych rodzajów ćwiczeń, takich jak trening siłowy, cardio i treningi elastyczności, aby wszystko było interesujące. To brzmi jak inteligentne podejście. Mieszanie mojej rutyny może zapobiec nudzie i pomóc w skutecznej pracy różnych grup mięśni. Dokładnie. Możesz także rozważyć dołączenie do zajęć grupowych lub wypróbowanie nowych sportów. Może to sprawić, że ćwiczenia będą przyjemniejsze. Uwielbiam ten pomysł. Posiadanie aspektu społecznego może naprawdę zmotywować mnie do pozostania zaangażowanym i popychania się dalej. Tak. Ponadto zawsze fajnie jest uczyć się nowych umiejętności i rzucić sobie wyzwanie na różne sposoby. Cieszę się, że mogę zbadać te opcje i odkryć, co działa najlepiej dla mnie w osiąganiu moich celów fitness. Nie mogę się doczekać, aby usłyszeć o Twoich postępach. Bądźmy wzajemnie odpowiedzialni i dzielmy się naszymi doświadczeniami po drodze. Lekcja 19. Obserwacje pogody. Pochmurne dni mogą czasami przynieść ponury nastrój. Jeśli nie ma słonecznych dni, ludzie często czują się bardzo przygnębieni. Tak, interesujące jest to, jak pogoda może wpływać na nasze emocje i ogólne zdrowie psychiczne. Ciężkie powietrze może sprawić, że wszystko będzie cięższe. Dokładnie. Myślę, że ważne jest znalezienie sposobów na podniesienie nastroju w tych ponurych dniach, może poprzez zajęcia, które lubimy w pomieszczeniach. Absolutnie. Angażowanie się w hobby lub spędzanie czasu z bliskimi może pomóc złagodzić skutki ponurej pogody. Wierzę, że wyjście na świeże powietrze, nawet w pochmurne dni, może również wpłynąć na nasz nastrój. Tak, natura może nas uziemić, a czasami tylko krótki spacer może być orzeźwiający. Myślę, że przytulna przestrzeń wypełniona ciepłym oświetleniem może również mieć ogromną różnicę w tworzeniu pozytywnej atmosfery w pomieszczeniach. Zdecydowanie. Odrobina kreatywności w naszym środowisku może pomóc zwalczyć wpływ sezonowych zmian na nasze emocje. Cieszę się, że o tym rozmawiamy. Ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z tego, jak pogoda wpływa na nas i podjąć proaktywne kroki, aby zachować pozytywne nastawienie. Lekcja 20. Świąteczne kolory. Czerwony i zielony to tradycyjne kolory świąteczne, które naprawdę ucieleśniają świąteczny duch w okresie świątecznym. Absolutnie. Są tak żywe i wesołe. Natychmiast wnoszą poczucie ciepła i radości na każdą uroczystość.
Uwielbiam to, jak te kolory są wszędzie podczas Bożego Narodzenia, od dekoracji po jedzenie, a nawet w papierze do pakowania prezentów. Tak, naprawdę tworzy magiczną atmosferę, zwłaszcza w połączeniu z migoczącymi światłami i świąteczną muzyką. Pamiętam, jak bardzo byłem podekscytowany, widząc, jak wznoszą się dekoracje. Wydawało mi się to sygnałem, że Boże Narodzenie jest blisko. To samo tutaj. Te wspomnienia z dzieciństwa o oczekiwaniu i radości sprawiają, że sezon jest jeszcze bardziej wyjątkowy. Myślę, że to wspaniałe, jak te tradycje są nadal przekazywane, utrzymując ducha Bożego Narodzenia przy życiu dla nowych pokoleń. Zdecydowanie. Chodzi o tworzenie trwałych wspomnień i cieszenie się czasem spędzonym z rodziną i przyjaciółmi podczas wakacji. Cieszę się, że mogę zanurzyć się w świątecznym duchu w tym roku i stworzyć nowe wspomnienia wypełnione śmiechem i miłością. Lekcja 21. Zrównoważone praktyki. Dobrym pomysłem jest rezerwacja z wyprzedzeniem, szczególnie w szczycie sezonu letniego, kiedy popyt na podróże gwałtownie rośnie. Absolutnie. Planowanie z wyprzedzeniem może zaoszczędzić wiele stresu i potencjalnie zapewnić lepsze stawki za zakwaterowanie i loty. Tak, a także pozwala nam mieć więcej opcji do wyboru, zapewniając, że znajdziemy idealne dopasowanie do naszych potrzeb i budżetu. Dokładnie. Warto mieć wszystko uporządkowane z wyprzedzeniem, abyśmy mogli skupić się na cieszeniu się czasem bez żadnych obaw. Całkowicie się zgadzam. Oczekiwanie na podróż jest częścią emocji, a obsługa tych szczegółów sprawia, że jest jeszcze lepszy. Tak, ponadto daje nam czas na zbadanie i odkrywanie naszego celu, tworząc bardziej wzbogacające wrażenia z podróży. Cieszę się, że mogę zacząć planować naszą kolejną przygodę. Przyjrzyjmy się wkrótce naszym opcjom. Zdecydowanie. Im szybciej zaczniemy, tym bardziej ekscytująca będzie nasza podróż, ponieważ wspólnie tworzymy niezapomniane wspomnienia. Nie mogę się doczekać. Oto dobrze zaplanowane podróże i cała zabawa, jaką będziemy mieć po drodze. Lekcja 22. Ekosystemy lasów deszczowych. Przy dużej ilości opadów obszar ten pokryty jest gęstą, bujną roślinnością, tworząc piękne i tętniące życiem środowisko. Absolutnie. Obfitość deszczu sprzyja bogatemu ekosystemowi, który wspiera różnorodne życie roślin i zwierząt, czyniąc go rajem dla miłośników przyrody. Tak, uważam, że fascynujące jest to, jak ta bujna roślinność przyczynia się do ogólnego zdrowia środowiska, poprawy jakości powietrza i bioróżnorodności. Dokładnie. Jest to świadectwo znaczenia lasów deszczowych i tego, jak odgrywają one kluczową rolę w regulacji klimatu i wspieraniu dzikiej przyrody. Uważam, że ochrona tych obszarów jest niezbędna, aby przyszłe pokolenia mogły cieszyć się pięknem i korzyściami, jakie zapewnia natura. Zdecydowanie. Inspirujące jest zobaczenie, w jaki sposób społeczności mogą zebrać się, aby opowiadać się za działaniami na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonych praktyk. Cieszę się, że mogę zwiedzać ten obszar więcej. Zaplanujmy wędrówkę, aby w pełni docenić oszałamiające krajobrazy i różnorodne ekosystemy. To brzmi idealnie. Nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się w naturze i zobaczyć piękno, które pochodzi z tych wszystkich opadów deszczu. Tak, oto aby docenić i chronić nasz naturalny świat, ciesząc się wszystkimi jego cudami. Lekcja 23. Plany podróży i atrakcje. To mądry ruch. Czy są jakieś konkretne atrakcje lub zajęcia, które chcesz zrobić podczas naszej podróży? Zdecydowanie chcę sprawdzić lokalne miejsca historyczne,
Poznanie kultury i historii miejsca może być tak wzbogacające. To brzmi świetnie. Interesuje mnie również odkrywanie szlaków przyrodniczych i parków. To wspaniały sposób na poznanie naturalnego piękna okolicy. Tak, i możemy cieszyć się niektórymi zajęciami na świeżym powietrzu, takimi jak piesze wycieczki lub jazda na rowerze, co byłoby świetnym sposobem na pozostanie aktywnym podczas podróży. Absolutnie. Korzystanie z transportu publicznego może również przyczynić się do naszej przygody i pomóc nam w większej interakcji z mieszkańcami. Dokładnie. Każde doświadczenie doda głębi naszej historii podróży i razem stworzy niezapomniane wspomnienia. Myślę, że powinniśmy również poświęcić czas na relaks w lokalnej kawiarni lub restauracji, aby naprawdę delektować się lokalną kuchnią. To fantastyczny pomysł. Doświadczenie lokalnej sceny kulinarnej może być jedną z najważniejszych atrakcji każdej podróży. Cieszę się, że mogę zaplanować tę podróż. Zbierzmy kilka pomysłów i zbadajmy najlepsze czasy na odwiedzenie. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia tej przygody. Lekcja 24. Bogactwa kulturowe. Kiedy mówimy o katedrach w Wielkiej Brytanii, fascynujące jest to, jak one, wraz z naszą literaturą i językiem, dają świadectwo bogactwa kulturowego kraju. Absolutnie. Każda katedra nie tylko prezentuje oszałamiającą architekturę, ale także opowiada historię historii, sztuki i wiary, które kształtowały społeczność na przestrzeni wieków. Tak, i naprawdę możesz wyczuć poświęcenie i kunszt, które włożono w budowę tych wspaniałych konstrukcji, których ukończenie często zajmuje dziesięciolecia. Zgadzam się. To imponujące, jak te katedry przetrwały próbę czasu, służąc zarówno jako miejsca kultu, jak i zabytki kulturowe. Dokładnie. Odwiedzanie ich pozwala nam docenić nie tylko piękno, ale także historyczne znaczenie, jakie mają w narracji Wielkiej Brytanii. Uwielbiam ten związek między strukturami fizycznymi a historiami, które reprezentują. Sprawia, że każda wizyta wydaje się cofnięciem się w czasie. Absolutnie. A kiedy czytamy literaturę odwołującą się do tych katedr, pogłębia to nasze zrozumienie kontekstu kulturowego, w którym pisali autorzy. Tak, to bogaty gabelin historii, sztuki i duchowości, który zachęca do eksploracji i refleksji. Myślę, że powinniśmy zaplanować wycieczkę, aby zwiedzić niektóre z tych katedr. Osobiste ich doświadczenie byłoby naprawdę wzbogacające. Lekcja 25. Konstrukcje budowlane. Myślałem o metodach budowlanych stosowanych w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza o tym, jak utrzymują konstrukcje na miejscu za pomocą drewnianych słupów. To ciekawy temat. To niezwykłe, jak tradycyjne techniki takie jak te dostosowały się do wyjątkowego klimatu i terenu tego obszaru. Tak, drewniane słupy zapewniają stabilność i wsparcie, często wykorzystywane w różnego rodzaju konstrukcjach, takich jak domy i schrony. Absolutnie. Fascynujące jest zobaczyć, jak te metody odzwierciedlają zarówno dostępne materiały, jak i praktyki kulturowe mieszkających tam ludzi. Myślę, że ważne jest, aby docenić, jak takie techniki tworzą silny związek między mieszkańcami a ich otoczeniem. Tak, podkreśla również znaczenie zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie lokalnych zasobów może pomóc zminimalizować wpływ budownictwa na środowisko. Całkowicie się zgadzam. Inwestowanie w tradycyjne metody budowlane może zachować dziedzictwo kulturowe przy jednoczesnym dostosowaniu się do nowoczesnych potrzeb. Zdecydowanie. Zbadajmy więcej na temat tych praktyk i tego, jak kształtują one tożsamość społeczności w południowo-zachodnich Stanach Zjednoczonych. Jestem podekscytowany. Dowiedzenie się więcej o tych metodach budowy może pogłębić nasze zrozumienie relacji między ludźmi a ich ziemią.
Lekcja 26. Wakacyjne emocje. Biegają na dół z podekscytowaniem. To wielka radość widzieć oczekiwanie na ich twarzach, gdy zdają sobie sprawę, że pod naszym drzewem jest wiele prezentów. Tak, magia sezonu świątecznego jest naprawdę wyjątkowa, a emocje związane z rozpakowywaniem prezentów łączy wszystkich. Uwielbiam, jak dół dawania tworzy tak ciepłą atmosferę, sprawiając, że wakacje są czasem łączenia się rodziny i przyjaciół. Absolutnie. To te małe chwile pełne śmiechu i radości sprawiają, że sezon jest tak niezapomniany. I myślę, że radość z odkrywania tego, co jest w każdym darze, może być zaraźliwa, sprawiając, że wszyscy znów poczują się jak dziecko. Tak, to niesamowite, jak tradycje świąteczne mogą wydobyć takie szczęście i wspólnotę wśród członków rodziny. Wierzę, że pielęgnowanie tych chwil jest ważne. Przypominają nam to, co naprawdę ma znaczenie, miłość i więź. Nie mogłem się bardziej zgodzić. Uchwyćmy te radosne chwile przed kamerą, abyśmy mogli patrzeć na nie czule w nadchodzących latach. To świetny pomysł. Dokumentowanie tych uroczystości pozwoli nam przeżyć radość i nostalgię świąt. Lekcja 27. Ekologiczne wybory. Zdecydowanie. Ponadto dobrze jest, aby rośliny i środowisko wybierały zrównoważone metody, gdy tylko jest to możliwe. Całkowicie się zgadzam. Podejmowanie ekologicznych wyborów może mieć pozytywny wpływ zarówno na nasze zdrowie, jak i dobre samopoczucie planety. Dokładnie. Na przykład stosowanie nawozów organicznych i naturalnych metod zwalczania szkodników może pomóc w utrzymaniu zdrowia naszych ogrodów. Tak, a te praktyki nie tylko przynoszą korzyści roślinom, ale także chronią pożyteczne owady i promują bioróżnorodność w ekosystemie. Wierzę, że wspieranie zdrowego środowiska może prowadzić do lepszych plonów i bardziej tętniących życiem ogrodów na dłuższą metę. Absolutnie. Chodzi o stworzenie równowagi, która wspiera zarówno nasze przedsięwzięcia ogrodnicze, jak i lokalną dziką przyrodę zamieszkującą ten obszar. Jestem podekscytowany wdrożeniem bardziej zrównoważonych praktyk we własnym ogrodzie. Pozytywny wkład w nasze środowisko jest satysfakcjonujący. To świetny sposób myślenia. Podzielmy się wskazówkami i pomysłami, jak możemy ulepszyć nasze ogrody w sposób zrównoważony. Podoba mi się to. Razem możemy stworzyć piękne przestrzenie, które są nie tylko przyjemne, ale także korzystne dla środowiska. Lekcja 28. Ekscytacja teatralna. Idź dalej. Spektakl się rozpocznie, a ja już czuję emocje w powietrzu. To będzie niesamowity występ. Nie mogę się doczekać. Oczekiwanie teatru na żywo jest zawsze ekscytujące. Energia publiczności dodaje atmosfery. Absolutnie. Jest coś magicznego w obserwowaniu, jak utalentowani aktorzy ożywiają historię tuż na naszych oczach. Tak, i jestem podekscytowany widząc, jak reżyser zinterpretował scenariusz. Każda produkcja oferuje niepowtarzalny zwrot narracji. Dokładnie. Fascynujące jest obserwowanie, jak różne elementy, od scenografii po oświetlenie, mogą wpływać na ogólne wrażenia. Zgadzam się. Uwielbiam zanurzać się w świecie, który tworzą. To jak wejście w inną rzeczywistość na kilka godzin. I nie zapominajmy o muzyce i efektach dźwiękowych, odgrywają one tak istotną rolę w nadawaniu tonu i ulepszaniu historii. Absolutnie. Wierzę, że każdy szczegół przyczynia się do magii teatru, czyniąc go w pełni wciągającym doświadczeniem.
Cieszę się, że mogę podzielić się z wami tym doświadczeniem. Cieszmy się każdą chwilą i porozmawiajmy później o naszych myślach. Lekcja 29. Stres w pracy. Zauważyłeś, jak stresująca jest ostatnio praca. Wygląda na to, że wszyscy odczuwają presję. Tak, mam. Obciążenie pracą znacznie wzrosło i odbija się na nas wszystkich. Dokładnie. Myślę, że ważne jest znalezienie sposobów radzenia sobie ze stresem, aby utrzymać nasze samopoczucie i produktywność. Absolutnie. Robienie przerw i ćwiczenie uważności może naprawdę pomóc złagodzić część tej presji. Całkowicie się zgadzam. Nawet krótkie spacery lub techniki relaksacyjne mogą mieć duży wpływ na sposób radzenia sobie ze stresem. Tak, i ważne jest, abyśmy wspierali się nawzajem w tych pracowitych czasach. Odrobina zachęty może znacznie pomóc. Myślę, że powinniśmy zaplanować działania związane z budowaniem zespołu, aby pomóc wszystkim się zrelaksować i ponownie połączyć. To świetny pomysł. Stworzenie pozytywnego środowiska może zwiększyć morale i sprzyjać współpracy. Cieszę się, że widzę, jak możemy wdrożyć te zmiany. Sprawi, że nasze miejsce pracy będzie znacznie przyjemniejsze. Lekcja 30. Hobby i zainteresowania. Hej, czy masz jakieś hobby lub zainteresowania, które pasjonują cię poza pracą? Tak, lubię malować i grać na pianinie. Obie czynności pozwalają mi wyrazić siebie twórczo i zrelaksować się. To brzmi cudownie. Zawsze podziwiałem ludzi, którzy potrafią tworzyć sztukę. To musi być satysfakcjonujące widzieć, jak twoje pomysły ożywiają. To naprawdę jest. Jest coś magicznego w wzięciu pustego płótna i przekształceniu go w coś znaczącego. Mogę sobie wyobrazić. Gra na pianinie musi być również świetnym sposobem na przekazywanie emocji poprzez muzykę. Absolutnie. Uwielbiam to, jak muzyka może przekazywać uczucia, których słowa czasami nie potrafią, czyniąc ją potężną formą ekspresji. Chciałbym zobaczyć niektóre z twoich dzieł sztuki lub usłyszeć, jak grasz kiedyś. To musi być niesamowite doświadczenie. Chętnie się podzielę. Zaplanujmy dzień, w którym będę mógł pokazać wam moje najnowsze obrazy i zagrać dla was kilka piosenek. To brzmi jak idealny plan. Nie mogę się doczekać, aby zanurzyć się w twój kreatywny świat i docenić twoje talenty.